Partnerem odcinka jest sieć stacji BP Polska i kawiarń Wild Bean Cafe. Szanowni Państwo, moi drodzy, dzisiaj przenosimy się na Warmię, ale jeszcze jesteśmy na Mazurach. I chciałbym owe Mazury podsumować miejscem niezwykłym, miejscem ważnym, miejscem, które powinien przynajmniej ze słyszenia znać każdy kulturalny obywatel kraju naszego. No bo z punktu widzenia poezji to jest najważniejszy pomost w tym kraju. Jezioro Nickie i pomost, który należy do leśniczówki Pranie. Do tego pomostu w roku 1950 po raz pierwszy w towarzystwie miejscowego leśniczego przybił Konstanty Ildefons Gałczyński. To było zaraz po tym, kiedy na zjeździe literatów potępiono jego poezję jako zbyt drobnomieszczańską, jako zbyt burżuazyjną. Poeta miał depresję, problem alkoholowy i jego żona z polecenia Ziemowita Fedeckiego wynalazła właśnie owo miejsce, leśniczówkę Pranie. Gałczyński, już widząc ową skarpę i leśniczówkę z toni jeziora, zakochał się w tym miejscu. Zmarł w roku 1953, ale spędził tu podczas wielu pobytów przeszło rok. Mieszkał właśnie tutaj, w tym domu. Tutaj powstały jego wielkie 4 poematy. Wid Stworz, Niobę, Kronika Olsztyńska, czy też Podróż Bulwiecia do Ciemnogrodu i wiele innych wspaniałych wierszy. To jest dzisiaj muzeum, ale forma zewnętrzna niemal identyczna jak w czasach Gałczyńskiego. To jest muzeum w gestii samorządu będące, ale też wspierane przez Ministerstwo Kultury. I oprócz tego odbywają się tu różnego rodzaju koncerty, wieczory poetyckie. Z tej sceny grają, śpiewają, recytują owe wspaniałe strofy Gałczyńskiego. A sam poeta patrzy na to zarówno z nieba, choć niektórzy twierdzą, że może jeszcze jest w czyśćcu, tego nie wiemy, ale patrzy też na to, siedząc sobie na owej łące, na kamieniu. Moi drodzy, miłość do języka powinna również być miłością do najzgrabniejszych splotów języka tegoż, a więc poezja. A mało było w naszej historii tak wspaniałych artystów jak Konstanty Ildefons Gałczyński. Zatem, jeśli kochamy nasz język, powinniśmy również kochać poezję i chociaż raz zjawić się tutaj, w leśniczówce Pranie. O lekturach poezji już nie wspominam. Jesteśmy, moi drodzy, już na Warmii, we wsi Ruś, niedaleko Olsztyna. I jesteśmy w miejscu, z którego wszyscy, jako mieszkańcy naszego kraju, powinniśmy być dumni, niezależnie od naszych preferencji kulinarnych. Oto bowiem firma Antonius, fragment tejże, firma, która jest największym na świecie hodowcą jesiotrów. Drugim na świecie producentem kawioru z jesiotrów i pierwszym w Europie producentem tegoż kawioru. Hodowla i produkcja kawioru pochodzącego od jesiotrów hodowlanych. Kiedyś, jak pewnie wszyscy słyszeli, kawior pozyskiwało się od jesiotrów
żyjących dziko. Przeważnie w Morzu Kaspijskim Rosja i Iran to były dwie potęgi. Ale w roku 1973 podpisano konwencję waszyngtońską o ochronie zwierząt i roślin z gatunków, którym grozi wyginięcie, oraz ich pochodnych. I w roku 1998 do tejże listy dopisano jesiotra, bo była to ryba zagrożona wyginięciem. Zatem Iran i Rosja wypadły z gry i trzeba było zacząć pozyskiwać kawior od ryb hodowlanych. I to właśnie tutaj uczyniono. Początkowo hodowano tylko jesiotry i sprzedawano samice, z których dało się pozyskać kawior, ale potem zaczęto samemu wytwarzać tutaj kawior. I drodzy Państwo, to jest brand Antonius Kawiar. To jest brand niezwykle wykwintny, luksusowy brand. To jest coś takiego jak najsłynniejsze brandy w haute couture, w słynnej modzie. Nie będę wymieniał nazw, ale wiecie, jakie napisy na torebkach czy też butach są ważne. No więc na tych puszeczkach z kawiorem coś takiego się liczy. A pochodzi z Polski, z Warmii. Pan Mateusz, który o jesiotrach wie wszystko, ale wielki. Macie tu trzy rodzaje, trzy gatunki jesiotrów. To jest, Tak jest. jaki To jest jesiotr gatunek? rosyjski. Aha. A macie... Nasze największe osobniki właśnie te są 17-letnie. No, a macie jeszcze syberyjskiego Tak. i... Syberyjskie i białugę. O, piękny. To waży tyle, że nie wiem, czy bym sam bym to uniósł. No tutaj w tym stawie mogą być do 40 kg osobniki. No właśnie, i to jest bardzo ciekawe. Powiedział Pan w stawie. To jest woda przepływowa. To jest woda, która płynie z rzeki Łyna. I specjalnie tutaj mamy beton, żeby nie były to jamy wykopane w ziemi. Chodzi o to, żeby nie było mułu, Tak żeby jest. ta woda była wolna od jakichś mulistych akcentów, które wpływają na finalny efekt, Na finalny smak kawioru. Ile Pan powiedział? To ma 18 lat? Tak. No. 17-18 bo to... Z wyglądu to robi wrażenie, jakby to miało co najmniej 4000 lat i pewnie ten gatunek jest niezwykle stary. Widać, że są jaśniejsze i ciemniejsze osobniki, to już są cechy osobnicze. No więc jest taka dyscyplina jak podnoszenie ciężarów, a my tutaj występujemy w dyscyplinie o nazwie podnoszenie jesiotrów. To ja chyba wyjdę, gdyż sprawdzę, co słychać tu na zewnątrz, dobra? Wielka ryba! Oto hala o stałej temperaturze powietrza i stałej temperaturze wody. Ta woda ma 8 stopni, a jest to woda artezyjska, bijąca z głębi ziemi, idealnie czysta. Tutaj trafiają ryby przed pozyskaniem z nich ikry, przed uzyskaniem kawioru. Trafiają na minimum 8 tygodni. 8 tygodni. No, jeśli chodzi o cały proces hodowli jesiotrów, to jest niemal mgnienie oka, bo żeby pozyskać ikrę z samicy, ona musi w hodowli żyć 8 albo 10 lat, znacznie częściej, a w przypadku bieługi lat 25. Wszystkie potem trafiają tutaj na wspomniane 8 tygodni. Dlaczego? Chodzi o to, żeby czystość tej wody obmyła rybę, żeby ikra nie miała żadnych innych smakowych naleciałości. Woda w tych stawach z Łyny jest super czysta, ale się zmienia w zależności od tego, czy mamy lato, czy mamy zimę.
A tutaj mamy Konstans, stale to samo. I to jest pomysł Antoniusa. Nikt inny tak nie traktuje jesiotrów właśnie w ten sposób przed pozyskaniem z nich kawioru. Mrugają do mnie niezwykle zalotnie otwarte puszeczki z tutejszym kawiorem. No ale właśnie, nie odpowiedzieliśmy sobie jeszcze na fundamentalne pytania. A czymże jest kawior? No jak to, czym jest kawior, powiecie? Kawior to ikra z ryby po prostu. Otóż nie. Żeby coś mogło się nazywać kawiorem, musi być pozyskane z ryby jesiotrokształtnej, czyli posolona ikra z ryby jesiotrokształtnej staje się kawiorem. Tylko z takiej ryby i z żadnej innej. Posolona powiedziałem, ale solą kawior, bo jest to metoda, która nazywa się z rosyjskiego po francusku malo sol, która każe solić bardzo niewiele. Ale nie wszyscy są pewni swoich warunków higienicznych i wielu pasteryzuje kawior. A pasteryzacja po pierwsze zmienia smak, po drugie wskutek tego procesu traci się wiele wartości odżywczych kawioru. Więc metoda malo sol, czyli nieco posolone, jest najlepsza. I ten kawior właśnie taki jest. Tu mamy kawior z jesiotra syberyjskiego. Zarówno on, jak i kawior z jesiotra rosyjskiego, który handlowo nazywa się osietra, ponieważ jesiotr rosyjski to jest nazwa odmiany jesiotra. Nie znaczy, że ten jesiotr przypłynął z Rosji. Tak się on po prostu nazywa. One są tu oznaczone gwiazdkami od 4 do 6. I te gwiazdki oznaczają, jaki był wiek ryby, z której kawior pozyskano. Im starsza ryba, tym więcej gwiazdek. I im starsza ryba, tym ten kawior się różni. Czym na przykład? No, zacznijmy od Siberiana. Tutaj mamy 4 gwiazdki. I zobaczcie, on jest stosunkowo jasny. I dla kontrastu 6 gwiazdek. Ziarenka wyraźnie większe i kolor znacznie ciemniejszy. Inaczej jest w wypadku osietry. Tutaj 6-gwiazdkowy kawior ma najjaśniejszy kolor. Spójrzcie na to, najjaśniejszy i oliwkowy, piękny i największe ziarenka. To jest kawior najwyżej pozycjonowany w tej gwiazdkowej kategorii osietry. A tutaj prawdziwa rzadkość. Mianowicie bester, czyli krzyżówka bieługi ze sterletem w wersji albino. Ryby są albinosami i dają bielutki kawior. Takiego kawioru produkuje się na świecie rocznie tylko 300 kg, a połowę z tej liczby wytwarza Antonius. No to skoro mam taką okazję, to teraz pokażę Wam, jak ten kawior się je. Najlepsza łyżeczka jest z masy perłowej, gdyż ona jest najbardziej neutralna smakowo. Nie może to być łyżeczka srebrna. Tak jak jajek na miękko nie wolno jeść srebrną łyżeczką, tak też nie wolno jeść kawioru srebrną łyżeczką, gdyż srebro wchodzi w reakcję zarówno z jajkiem, jak i z kawiorem i zmienia całkowicie smak. No więc taka jest najlepsza. I teraz bierzemy trochę tego, on zawsze jest na lodzie, ponieważ jest to delikatnie tylko konserwowane solą. A chodzi nam o to, żeby on przez chwilę nabrał wyższej temperatury, więc kładzie się kawior, jeśli go degustujemy właśnie tak, w tym miejscu na dłoni, czeka chwilę, no ale aż długo bardzo czekać nie mogę, gdyż teraz ów cudowny smak umami, smak alg rozpływa mi się w ustach. Jaka jest różnica między kawiorem pasteryzowanym a kawiorem
lekko solony. Wyczujecie to od razu. Kawior pasteryzowany strzela w ustach. To doznanie mamy najczęściej, bo najwięcej na rynku jest właśnie kawioru pasteryzowanego, gdyż wielu producentów idzie na łatwiznę, a ten się rozpływa. To jest zupełnie inne doznanie. No to teraz 6 gwiazdek z kategorii Siberiana. O, tutaj mam delikatny wtręt jeszcze osietry, więc zobaczymy jak na końcu, jak będzie smakował ten miks. Na razie sam Siberian. To jest poezyjna rzecz. Jeśli nie próbowaliście nigdy takiego kawioru w ten sposób przygotowywanego, to wszystko przed Wami. Na koniec oczyszczona łyżeczka i coś, co jest prawdziwym rarytasem w skali świata. Szczerze mówiąc, tego akurat nigdy wcześniej nie próbowałem. To jest, jakbym wziął kawałek obłoczka do ust, obłoczka o delikatnym posmaku chłodnej rzeki i wyraźnym smaku umami. Potężna sprawa. Moi drodzy, w ten sposób nie tylko jestem bardzo smakowo zaspokojony, ale będę również żył bardzo długo, bo kawior to jedna z najzdrowszych rzeczy na świecie. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sieć stacji BP oraz kawiarń Wild Bean Cafe. Oczywiście stacje benzynowe odwiedzamy głównie po to, by zatankować paliwa. A sieć stacji BP, których jest w Polsce niemal 600, gwarantuje zawsze doskonałą jakość paliw. Wizyta na stacji to przecież naturalna przerwa w podróży, a zatem i okazja, by chwilę odpocząć i zjeść coś szybkiego w trasie. I tu pamiętajcie, że fast food to niekoniecznie musi być junk food. W ofercie Wild Bean Cafe znajdziecie propozycje przygotowane w ramach mojej współpracy z ową siecią. Są wśród nich na przykład kanapki hot grill na ciepło. Oto jedna z nich, kanapka hiszpańska z paprykowaną kiełbasą chorizo i grillowaną papryką. Są też kanapki klasyczne, skonstruowane tak jak włoskie tramezzini. To jest kanapka praska z szynką typu praskiego, sałatą i dressingiem chrzanowym. Co jeszcze? Hot dogi, zapiekanki, czyli można śmiało rzec, że każdy tu znajdzie coś dla siebie. Wild Bean Cafe to także dobra kawa. Od niedawna zupełnie nowa, 100% arabika z plantacji w Ameryce Południowej. A więc, moi drodzy, szerokiej drogi. Koniec kącika partnerskiego. Oto łyna, która zasila jesiotrowe stawy. I teraz, czy kawior może być materiałem kulinarnym? Oczywiście, że może, ale z kawiorem jest bardzo podobna historia jak z białymi truflami na przykład. To jest tak szlachetny materiał, to jest tak dobre samo w sobie, że im prościej, tym lepiej. Zatem mógłbym tu zrobić na przykład bliny, ale najlepsze by były gryczane, więc to jest ciasto na drożdżach, które musiałoby rosnąć. Zatem zrobię coś podobnego, co jest wykorzystywane właśnie do białych trufli, bo białe trufle z Istrii czy też z Alby i kawior z Warmii to jedne z moich ulubionych rzeczy kulinarnych. No więc tak, najpierw grzanka. Wspaniała chałka kupiona w olsztyńskiej piekarni i trzeba wykroić dość ładną grzankę. Mogę już rozgrzać tutaj patelnię, gdyż teraz mamy bardzo prostą rzecz. Można oczywiście wrzucić masło na patelnię, ale jeśli masło jest miękkie, a takie powinno być masło,
to wystarczy posmarować ową grzankę masłem z dwóch stron i z tej drugiej cieniej i na patelni położyć. Zrumienić ją ze stron obu. Cisza, tylko ptaki nad łyną w koronach drzew, bo przestał palnik huczeć. Piękny kolor grzanki. Zrobiłem dwie, bo jednak od przybytku głowa nie boli. Ładnie zrumienione. Patelni nie trzeba w zasadzie czyścić, bo jest na niej masło, które się nie przypaliło, więc tylko okruszki usunę i na tym zaraz będę coś smażył. Coś, co wielu z Was robi co rano. Będę robił jajecznicę po prostu. Zatem miska, wbijam jajka i bardzo dobrze je napowietrzam. 3. Na patelni znowu bardzo dużo masła, bardzo dużo, to znaczy łyżka. Tak, masło jest tutaj niezwykle ważne. To będzie maślana rzecz. Chałka też jest maślana. Kawior jest dosłownie parę minut temu wyjęty z takiego coolboxa, z lodówki. On powinien być w chłodnym miejscu, a jak tu przez chwilę postoi, no nie jesteśmy w pełnym słońcu, nic mu się nie stanie. Masa oczywiście posolona. Masło nie może być zbyt gorące, bo teraz robimy bardzo delikatną, puszystą jajecznicę. Na razie jeszcze nie mieszamy. Zachowujemy się na razie tak, jakbyśmy chcieli zrobić fritatę, jakby powiedzieli Włosi, fritaje, jakby powiedzieli Chorwaci, albo też omelette, jakby powiedzieli Francuzi. Ale to na razie. Wyłączam. Mam pulchną masę, przemieszaną wcześniej, napowietrzoną, ale tutaj cały czas puchatą. Mam grzanki, które są jeszcze ciepłe. I teraz nakładam na to coś, co jest w zasadzie takim szarpanym omletem, ale jednorodnie połączone żółtka i białka. Ok. Są producenci, bo teraz biorę w dłonie tę piękną puszkę Siberian, 5 gwiazdek. Są producenci, którzy pakują kawior w takie większe puszki, czasami kilogramowe. Natomiast miejscową innowacją jest to, że w takiej puszeczce mamy kawior od jednej ryby i to dokładnie jest dopisane. Wiadomo, jak długo ona była hodowana. No, nie ma oczywiście imienia tej ryby, ale można jej numer znaleźć. Tego nikt inny nie robi. To jest indywidualna historia. I teraz, moi drodzy, mistrzowski dotyk. Robimy coś, co zamieni te zwykłe grzanki w grzanki niezwykłe. Siła leży w prostocie, siła leży również w czasie w przypadku hodowli ryb jesiotrokształtnych. Zrobienie takich grzanek trwało króciutko, ale wyhodowanie ryby, która coś takiego daje, trwa bardzo długo. A na szczęście to wszystko razem potem można zjeść. Słońce prześwituje przez gałęzie. Mamy tutaj chwałę nie tylko Warmii, ale całego naszego kraju. Niektóre z miejsc, które widzieliście w tym odcinku, ja widziałem po raz pierwszy. Zresztą tak samo było ze wszystkimi miejscami z naszej serii z Warmii i Mazur. Niektóre po raz pierwszy, a niektóre należą do kategorii byłem i chcę wrócić. To jest właśnie ta kategoria. Lokal o nazwie Cudne Manowce, w którym już byłem i dlatego właśnie chcę tu wrócić.
Czym mnie urzekły cudne manowce? Niezwykle klimatyczne wnętrze, regionalna kuchnia, lokalne dania, ale również, zresztą wypisane w karcie, nazwiska dostawców, nazwiska producentów. Wiadomo, od kogo jest dany produkt na talerzu. I to jest naprawdę w dalszym ciągu w kraju naszym rzadkość. No, jesteśmy na trasie regionalnych warmińsko-mazurskich smaków i to jest pieczęć tego miejsca, no i w ogóle tych kilku, które staraliśmy się Wam w tych programach z Warmii i Mazur pokazać. Mam dwie zupy, od której zaczniemy. Zacznijmy od tej białej. Baza to maślanka. Mamy tu, jak widzicie, koperek, mamy smażone ziemniaki, mamy ogórki. No więc domyślacie się, że jest to chłodnik, ale jest to, moi drodzy, chłodnik śledziowy, czyli w tym płynie mamy kawałeczki śledzia, mamy małe cząsteczki cebuli, mamy ogórek, to już wiecie. To jest kapitalna rzecz. Kapitalna rzecz, jak taka kombinacja może całkowicie śledzia odmienić. No to jest w ogóle coś niezwykłego. Już pokazywaliśmy Wam rzeczy z pokrzyw na Mazurach, a to jest zupa pokrzywowa ze ślimakami, czyli bieda zupa, czyli la cucina povera, jakby Włosi powiedzieli, no bo ślimaki się po prostu zbiera, pokrzywy rosną i z tego wszystkiego można zrobić coś kiedyś biednego, a dzisiaj uchodzącego za i słusznie rarytas. Świetna zupa. Tutaj przemieszam, bo to opada. To jest mianowicie miejscowa, domowa leboniatka pokrzywowa na bazie zmiksowanych pokrzyw. No, sezon na pokrzywy. Jakimś grzechem byłoby nie wykorzystać pokrzyw. To są pulpety z leszcza. Leszcz bardzo u nas ryba niedoceniona. To jest zimne, nie wystygnie, więc zajmijmy się teraz tym, co jest ciepłe. Mamy dwie wersje tutejszej pieczęci kulinarnej. Podpłomyk, no, wygląda to jak pizza, ale to jest takie ciasto właśnie podpłomykowe. To z pomoćką. Pomoćka to jest tam, widzicie, rodzaj miejscowej pasty twarogowej, czyli twaróg ze śmietaną. Oczywiście, jak zobaczycie w menu, jest wymieniony producent tegoż sera. I w ogóle prawie wszystkiego producenci są wymienieni. Również tych dwóch rodzajów mięsa, bo to jest podpłomyk z pieczoną jagnięciną. Tak jak w Turcji byśmy byli. Mamy te małe kawałeczki mięsa i to jest wsadzone do pieca. A to jest usmażone. Miejscowa rasa jagnięciny. Wszystko jest w karcie opisane. Kotlet mielony, ale nie ugotowane mięso, a następnie uformowane i potem podsmażone, opanierowane wcześniej, tylko po prostu tak jak pleskawica. Jagnięcina, do tego stekowe frytki, jarzyny, czubryca, bo ją czuję. To jest jak w Bośni po prostu. W takim sensie, że dawno nie jadłem tak doskonałej, soczystej jagnięciny. Dobra, wszystkiego nie spróbuję przed kamerą, gdyż trwałoby to zbyt długo, ale chcę Wam jeszcze zaprezentować ów podpłomyk. Zobaczcie, jakie ciasto w przekroju. Ono urosło. Ono jest puchate i chrupiące. Nie jest przegięta ilość dodatków. Jak to pięknie gdzieś wrócić i nie tylko się nie zawieść, ale być jeszcze bardziej poruszonym tym, co się zastało. Tak. Słuszną linię ma miejscowe kierownictwo.
Dzień wstał ponury jak myśli taliba, nad Olsztyn nadciągnął front. Na szczęście nie jest to front tak groźny jak front wschodni, bowiem zapowiadane są tylko przelotne opady, na razie delikatnie mrzy. Ale żaden front, choćby i najstraszniejszy, nie odwiedzie nas od chęci i konieczności pokazania Olsztyna, czyli dzisiejszej stolicy nie tylko Warmii, ale całego województwa warmińsko-mazurskiego. Zamek olsztyński, który mieści Muzeum Warmii i Mazur. O historii tego miejsca opowiem więcej w środku, nie tylko dlatego, że nieco pada, ale też dlatego, że wnętrza będą wspaniałą ilustracją owej opowieści. A tutaj chcę wam tylko powiedzieć, że oczywiście koniecznie trzeba to miejsce odwiedzić. Ono jeszcze w tym sezonie będzie otwarte, ale ma przejść gruntowną renowację. Środki ministerialne, środki samorządowe i planowane jest to na 3 lata. Zamek olsztyński związany jest nierozerwalnie z postacią Mikołaja Kopernika. Zresztą ten pokazywany we wcześniejszym odcinku w Lidzbarku Warmińskim również. Ale tutaj Kopernik pełnił znacznie ważniejszą urzędową funkcję. W Lidzbarku głównie obserwował niebo, a tutaj był administratorem dóbr całej kapituły biskupstwa warmińskiego. Nie znaczy to jednak, że zaniedbał astronomię. Mamy na ścianie rzecz niezwykłą, mianowicie tablicę astronomiczną, która miała wyznaczać równonoc. Chodziło o to, by papież mógł ogłosić, kiedy to w danym roku przypadnie Wielkanoc. No i do tego trzeba było obliczeń astronomicznych. O co chodzi? Tu kiedyś nie było okien, stawiano misę z czymś, co mogło odbijać promienie słoneczne, prawdopodobnie z płynną rtęcią albo też czerwonym winem. No i o określonej porze dnia, kiedy te promienie odbijały się w owej substancji, załamywały się i tutaj, padając, wyznaczały ową równonoc. To jest ta kreska z 2 literami, T i C. I Kopernik zrobił to na zlecenie papieża. Zresztą wszystkie te zamki w dawnym biskupstwie warmińskim to są zamki biskupie, czyli zamki de facto papieskie. One są na trasie zamków gotyckich, zamków krzyżackich, ale to nie są zamki krzyżackie de facto. I to trzeba z całą mocą podkreślić. A potem sobie trzeba tu usiąść i pomyśleć chwilę nad geniuszem ludzi, którzy żyli dawno, dawno temu. Wspaniałe i dość rzadko spotykane sklepienie gotyckie, tak zwane sklepienie kryształowe, a to jest miejsce, w którym bez wątpienia Kopernik, przebywając tutaj na zamku, mieszkał. Miał tu wszystko. Miał również toaletę, wychodek. Musiał wspinać się po takich schodkach, to jest tam. Wówczas na to mówiono Gdanisko albo też Danziger. Bez wątpienia w tym miejscu stało jego biurko. Oczywiście ono nie jest oryginalne, to jest rekonstrukcja, ale na pewno to biurko stało tu. Zważywszy na okno, zważywszy na układ światła, tutaj Kopernik siedział i pisał. W gablotach mamy dowody na jego przeróżne aktywności. No, takową wszyscy znamy, przyrządy astronomiczne. Ale Kopernik zajmował się również innymi rzeczami. No, administrując tutaj kapitułą, walczył z inflacją. Tu mamy monety. Każdy, kto chociaż trochę liznął ekonomii, zna prawo Kopernika Greszama, zna je cały świat. Prawo, które mówi o tym, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Jeszcze jedna rzecz. Inkunabuł medyczny. Kopernik był medykiem. To są właśnie jego notatki dotyczące medycyny. W tytusie, co prawda, widzimy
W jednej z książeczek z przygodami Tytusa, kiedy Tytusa przenosi w czasie, widzimy, że Kopernik nauczył się w Padwie leczyć ludzi z bolącym gardłem, owijając je gorącym spaghetti. Ale dowodu na to w owych inkunabułach nie ma. Dla dziejów Olsztyna i dla polskości w armii niezwykle ważny i symboliczny jest ten oto budynek. Muzeum Dom Gazety Olsztyńskiej. Gazety Olsztyńskiej, która w latach 1886-1939 była gazetą, która pisała po polsku, która propagowała polskość. Ten budynek został w 1939 roku zrównany z ziemią, odbudowany wedle tego, jak wyglądał. Więc wkraczamy do środka. Jak zapewne pamiętacie, w roku 1772, czyli w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Warmię przyłączono do państwa Hohenzollernów. No i stopniowo ta presja germanizacyjna, język niemiecki zaczął dominować w urzędach, w szkolnictwie i zaczął wypierać polszczyznę. Chociaż szkoły polskie działały tutaj aż do 1939 roku. W dwudziestoleciu po I wojnie światowej zaraz odbył się tu plebiscyt, który żywioł polski przegrał. Więc Gazeta Olsztyńska, pisząca po polsku, była źródłem polskości po prostu. Tu mamy jakże ważną cytatę z owej Gazety Olsztyńskiej z 23 roku. Najzrozumialszym dla naszej młodzieży językiem jest język polski. W tym to języku chcemy, prosimy, żądamy, aby naukę udzielano. Tak się działo, jak wspomniałem, do 1939 roku. A muzeum to właśnie o tym mówi. Mówi o kultywowaniu polskości na Warmii w czasach rządów pruskich, a potem niemieckich. Na koniec porzucam dywagacje historyczne i skupiam się na kulinariach. Przykład jedzenia z Warmii już mieliśmy. Ale trzeba zauważyć, że ostatnimi laty miasto poczyniło wielkie postępy również w dziedzinie kuchni z innych krajów. No jest tu na przykład Włoch z rekomendacją michelinowską d'Andrea, ale jest też to miejsce. Czeska Republika. Widzicie, kto wisi przy wejściu. Wracam dzisiaj do Krakowa, więc jakbym już trochę był w domu. Klasyka czeska przede mną. Moje zamówienie również przede mną. Mówię o tym talerzu, no bo wszystkiego nie zjem, ale chciałem wam pokazać. Czyli wieprzowy gulasz z knedlami, jak to w Czechach, plasterki surowej cebuli. Tutaj goloneczka pieczona, chrupiąca z chrzanem, kapustą i ogórkami. Smażony ser, królik duszony w jarzynach z kluskami śląskimi, ale Szlesko to jest przecież również fragment Republiki Czeskiej. Moi drodzy, co jest w tym wszystkim najważniejsze? Myślę teraz o naszych odcinkach. Najważniejsze jest to, że jest tutaj bardzo ładnie, bardzo interesująco i że mamy tutaj bardzo dobre jedzenie. Regionalne, ale jak widzicie, nie tylko. A w ogóle najważniejsze jest to, że Warmia to nie Mazury, a Mazury to nie Warmia. Jedno województwo, ale dwie krainy historyczne. Więc przyjeżdżajcie na Warmię, przyjeżdżajcie na Mazury i generalnie przyjeżdżajcie do województwa warmińsko-mazurskiego. Gulaszyk, knedelek. Po tym będę prowadził jak natchniony. Piwo bezalkoholowe. Picie jego już od dawna nie jest torturą. Będę prowadził, więc 0-0. Wasze zdrowie.